Wskaźniki wykorzystywane w większości organizacji do celów optymalizacji, premiowania czy weryfikacji efektywności pracy, wbrew przyjętym przekonaniom, nie są powszechnie stosowane. Ich obecność świadczy o dojrzałości organizacji oraz chęci analizy danych. Często są one mylnie porównywane do narzędzi beznamiętnej kontroli pracowników. Odpowiednie wykorzystanie systemu raportowania może znacząco zwiększyć efektywność działu utrzymania ruchu oraz zrównoważyć poziom pracy zespołu. W tym filmie postaram się przedstawić, jak to osiągnąć. W wielu firmach obserwuje się stosowanie podstawowych wskaźników efektywności utrzymania ruchu. Niemniej jednak może się zdarzyć, że nie każdy ma odpowiednie kompetencje lub doświadczenie, aby prawidłowo wykorzystywać te raporty do poprawy działań w organizacji. Kluczowe jest, aby raporty te były analizowane i traktowane jako fundament do formułowania wniosków, a nie jedynie jako puste wizualizacje. MTTR, czyli średni czas naprawy, to wskaźnik, który mierzy przeciętny czas niezbędny do usunięcia awarii urządzenia. MTTR uwzględnia czas potrzebny na zdiagnozowanie problemu, przygotowanie narzędzi i części, a także sam proces naprawy. Krótszy MTTR oznacza, że firma szybciej wraca do pełni sprawności, co jest podstawą do minimalizacji przestojów. Przykład. Zakład zajmujący się produkcją opakowań papierowych zaobserwował częste przestoje jednej z maszyn drukujących, co negatywnie wpłynęło na wydajność całej linii produkcyjnej. Analiza raportu MTTR. Raport wykazał, że średni czas naprawy wynosi około 4 godziny. Głównymi problemami były długi czas oczekiwania na części zamienne oraz niewystarczające przeszkolenie techników w zakresie obsługi maszyn. Działania naprawcze. Wdrożono system magazynowania krytycznych części zamiennych na miejscu oraz przeprowadzono szkolenie dla serwisantów w zakresie obsługi oraz diagnozowania awarii maszyn. Efekt? MTTR został skrócony do 1,5 godziny, co przyczyniło się do redukcji przestojów o 40% oraz zwiększenia efektywności linii produkcyjnej. MTBF, czyli średni czas pomiędzy awariami, to wskaźnik, który określa, jak długo urządzenie funkcjonuje bezawaryjnie pomiędzy kolejnymi awariami. Stanowi on miarę niezawodności maszyny lub komponentów. Wyższa wartość MTBF wskazuje na większą niezawodność sprzętu, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka przestojów oraz obniżenia kosztów utrzymania ruchu. Przykład. Fabryka produkująca części samochodowe borykała się z częstymi awariami wtryskarek, które zakłócały harmonogram realizacji prac. Analiza raportu MTBF. Dane wskazują, że średni czas między awariami wynosi zaledwie 120 godzin, a większość z tych awarii jest efektem niewystarczającego smarowania ruchomych elementów. Działania naprawcze? Zainstalowano automatyczne systemy smarowania oraz wprowadzono harmonogram prewencyjnych przeglądów technicznych. Efekt? Wartość MTBF wzrosła do 350 godzin, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby awarii o 65% oraz zwiększenia produktywności o 15%. MTTF, czyli średni czas do wystąpienia awarii, jest zazwyczaj stosowany w odniesieniu do urządzeń, które nie podlegają naprawie, takich jak komponenty jednorazowego użytku. MTTF określa przewidywany okres, w którym urządzenie będzie funkcjonować poprawnie przed wystąpieniem pierwszej awarii. Ta miara jest istotna w kontekście planowania wymiany sprzętu oraz zapobieganiu awariom. Przykład. Firma zajmująca się przetwórstwem spożywczym korzystała z przenośników taśmowych, które często ulegały zużyciu, co prowadziło do opóźnienia w procesie produkcji. Analiza raportu MTTF. Wskaźnik średniego czasu do awarii wynosił 2000 godzin pracy. Niestety, wymiana taśm była przeprowadzana wyłącznie po wystąpieniu awarii, co prowadziło do niezaplanowanych przestojów. Działania naprawcze? Wprowadzono politykę regularnej wymiany taśm co 1800 godzin pracy oraz zainstalowano czujniki zużycia taśm, które monitorują ich stan w czasie rzeczywistym. Efekt? Liczba nieplanowanych przestojów zmniejszyła się o 80%, co umożliwiło firmie zaoszczędzenie 50 000 złotych rocznie dzięki poprawie organizacji pracy. Często mylona ze wskaźnikiem OII, wskaźnikiem efektywności produkcji, jest dostępność techniczna, czyli procentowy udział czasu, w którym maszyna jest faktycznie gotowa do pracy w stosunku do całkowitego czasu operacyjnego. Wskaźnik ten uwzględnia czas pracy maszyny, wyłączając przestoje spowodowane awariami, wykonaniem przeglądów i konserwacji prewencyjnej oraz czasem napraw planowanych i nieplanowanych.
Ważne jest, aby w raportach uwzględnić również procentowy udział składowych, które wpływają na dostępność maszyn poddanych analizie. Przykład. Na podstawie dostępności technicznej obiektu weryfikujemy, ile czasu zajmują działania prewencyjne oraz reakcyjne. Możemy dzięki temu opracować działania naprawcze, jak weryfikacja przyczyn źródłowych awarii, czy optymalizacja harmonogramów przeglądów, a nawet gospodarki magazynowej części zamiennych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększyć dostępność i potencjalnie zmniejszyć koszty. Oprócz raportów dotyczących wskaźników, systemy CMMS oferują również wiele innych typów analiz. Większość z nich to graficzne przedstawienia danych, obejmujące zarówno proste zestawienia, takie jak liczby awarii oraz ich klasyfikacja według kategorii czy maszyny, jak i bardziej złożone wizualizacje harmonogramów przeglądów. Systemy te zawierają również różnorodne raporty, których analiza może prowadzić do interesujących wniosków, np. raport Pareto najbardziej awaryjnej maszyny z punktu widzenia czasu i kosztów, niekoniecznie ilości wystąpień, raport pokazujący, ile pracy wykonuje utrzymanie ruchu w danym okresie czasu, raport pokazujący brakujące kompetencje w zespole oraz analiza weryfikująca, czy wielkość naszego działu fizycznie wystarcza do zapewnienia zadowalającej prewencji. Podsumowując, systemy CMMS zasilane danymi od pracowników umożliwiają generowanie wielu raportów. Ich prawdziwa wartość ujawnia się jednak dopiero w trakcie analizy oraz podejmowania decyzji na ich podstawie. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak system CMMS może pomóc Ci w automatyzacji pracy działu utrzymania ruchu w Twojej firmie, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem CMMS Process Maintenance.